Witam Was serdecznie, jak zwykle, kochani. Z tej strony Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia na YouTube, rzecz jasna, chociaż publikuję też gdzie indziej. O czym dzisiaj? Wiecie doskonale, że kanał poświęcony jest przede wszystkim promocji zdrowia, wszelkich oddziaływań na temat właśnie zdrowia, promocji zdrowia i tak dalej, wszelkich działań, które mają podnieść naszą sprawność, nasze zdrowie, ale jednocześnie mówimy o różnego rodzaju destruktorach, a więc brudnej wodzie, zanieczyszczonej wodzie, o destrukcyjnych polach magnetycznych, o chemii, w produktach do jedzenia. Wiecie doskonale, że nie nazywam tego często żywnością i tak dalej, i tak dalej. I dzisiaj bardzo ważny temat, jak widzicie tam w tle pojawia się GMO. Ja to nazywam zgmotyzowane jedzonko, nie tylko kukurydza, ale soja, wiele innych po prostu roślin już jest zgmotyzowanych, ale żeby po co się, przepraszam, to jest taki nowotworek słowny. Ja w ogóle uwielbiam nowotworki słowne, lubię tworzyć nowe słowa. Więc wiadomo, co to znaczy zgmotyzowanie. To znaczy po prostu wyprodukowanie roślin typu GMO, oczywiście, czyli genetycznie modyfikowanych roślin. I teraz jest sprawa taka. Oczywiście za tym wszystkim, za tą produkcją, jeszcze raz powtórzę, zgmotyzowanych roślin, kryje się chęć walki z głodem na całej kuli ziemskiej. To jest jakaś jedna wielka bzdura, dlatego że cywilizowany, tak zwany cywilizowany świat marnuje miliony ton żywności na całym świecie, a jednocześnie zwiększa się powierzchnię upraw, a jednocześnie produkcję z hektara pszenic, innych produktów i tak dalej, i tak dalej. Po co? Żeby to były produkty bardzo tanie. Ale z drugiej strony, żeby te rośliny dawały wysokie plony, muszą być zabezpieczone przed szkodnikami, a więc przede wszystkim przed chwastami, które konkurują z roślinami uprawnymi i oczywiście przed szkodnikami typu owady, insekty, no częściowo również gryzonie. A więc co się robi? No, produkuje się różnego rodzaju pestycydy albo desykanty w rodzaju na przykład Roundupu, który zawiera glifosat, który potrafi po prostu skutecznie zwalczyć różnego rodzaju chwasty, ale z drugiej strony, jeżeli opryskuje się całe pole, całe potężne plantacje, wielohektarowe, setki hektarów, to w takim razie to jest zagrożenie ewentualnie dla roślin uprawnych. Te, które mają dać po prostu farmerowi cash, pieniądze, nie pieniążki, prawdziwe pieniądze. I w związku z tym trzeba wyprodukować takie rośliny, które będą odporne na działanie tych, powiedzmy, środków chemicznych. I o tym dzisiaj, i nie tylko o tym, bo jeżeli te produkty do jedzenia, te pszenice, tę soję, te pomidory, te jakieś inne po prostu rośliny my zjadamy, to z czym my zjadamy? Przecież tam są pozostałości pestycydów w postaci na przykład Roundupu. Dodatkowo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą skutki zjadania żywności typu produktów do jedzenia zawierających składniki typu GMO kompletnie. Już dzisiaj są pewne doświadczenia bardzo mocne i dzisiaj chciałbym przedstawić jednego z francuskich naukowców, który odkrył bardzo dużo w stosunku do ludzkości, pokazał, czym są te produkty typu GMO, typu glifosat i tak dalej, używane powszechnie w rolnictwie. W Polsce także oczywiście. Tutaj kamyczek do ogródka czy do upraw polskich rolników. Naprawdę szanuję Waszą pracę, kochani, ale dobrze zastanówcie się nad tym, co też robicie. Bo u nas wiecie, jak to jest. Polak ma gębę pełne frazesów. Bóg, honor, ojczyzna i tak dalej. Nie chcę tego tematu szerzej rozwijać, ale do szewskiej pasji mnie doprowadzają właśnie ludzie, którzy wywołują Boga, że tak powiem, mają dużo w słowach patriotyzm, biało-czerwone flagi, patrioci i tak dalej, a jednocześnie po prostu stosują to, co stosują i trują swoich współobywateli.
To o czym tutaj mowa? Wiem, że się niektóry może narażę, ale tu nie chodzi o to, żeby się nie narażać, być poprawnym politycznie. Prawda jest jednoznaczna. Stosujemy pestycydy czy nie? No ale jak dzisiaj bez pestycydów? No jak bez nawozów sztucznych? No właśnie, jak? Pytanie. No dobrze, ale przechodzimy do tematu. Posłuchajcie, najpierw przedstawię wam tą postać. Tę postać, udostępniam już ekran i po prostu powiem kilka słów na temat właśnie tej naprawdę ciekawej postaci. Momencik, tryb pełnego ekranu. A więc będzie mowa o profesorze Gilles-Éric Seralini z francuskiego, przepraszam, że tutaj trochę francusczyzną zabrzmi. Francuski profesor, ale jeszcze raz powtarzam, Gilles-Éric Seralini. Pytanie, kto to po prostu jest. Okej, dobrze. I teraz kto to jest? No więc Gilles-Éric Seralini urodził się 23 sierpnia 1960 roku. Jest to francuski biolog molekularny, doradca polityczny, działacz na rzecz większej kontroli genetycznie zmodyfikowanych organizmów i żywności. Seralini został profesorem biologii molekularnej na Uniwersytecie w Caen we Francji od 1991 roku i jest prezesem przewodniczącym Rady Kriegen. Czytam to tak po polsku, Kriegen, CRIIJEN, z angielskiego zdaje się byłoby to prawidłowe, ale co mniejsza z tym. Tu chodzi o to, żeby, oj, przepraszam, tutaj jakieś, co to jest ten cały Kriegen? To jest Komitet Niezależnych Badań i Informacji o Inżynierii Genetycznej. Dlaczego niezależnych badań informacji? Co to jest za instytucja? Otóż Kriegen powstał prawie 25 lat temu w celu zapewnienia każdemu Komitetu Niezależnych Ekspertów, to znaczy niefinansowanych w żaden sposób przez agrochemię w celu zbadania rzeczywistego wpływu organizmów zmodyfikowanych genetycznie, pestycydów, substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i innych ksenobiotyków. Stowarzyszenie jest niezależne od władz publicznych, cywilnych i wojskowych, od jakiejkolwiek organizacji zewnętrznej oraz od jakiegokolwiek nadzoru indywidualnego lub zbiorowego pod względem celów, jakie realizuje i sposobu działań, które realizuje. I teraz kilka zdjęć. Otóż Instytut prace badawcze, którym przewodził Eric Gilles Seralini, no między innymi akurat bazowały z wykorzystaniem niestety szczurów, zwierząt laboratoryjnych. I tutaj chciałbym, żebyście po prostu zapamiętali te fotografie. Zobaczcie, w jakim stanie są te zwierzęta, jakie potworne guzy, dlaczego te guzy i tak dalej. Zaraz będziemy o tym mówić. Zapamiętaj, oczywiście widzicie tutaj odpowiednie podpisy GMO i tak dalej, i tak dalej. Teraz zatrzymujemy to udostępnienie i przechodzimy do następnego udostępnienia. Już Wam mówię, otóż posłuchajcie, jest w internecie, można znaleźć kapitalne materiały, między innymi materiały zamieszczane przez Instytut Spraw Obywatelskich i dzisiaj artykuł pani Soni Prywiezencew, to jest absolwentka Instytutu Badań Politycznych w Paryżu. Pracę magisterską pisała na temat przemian polskiego rolnictwa w perspektywie wejścia Polski do Unii. Po karierze audycji finansowej opuściła świat korporacji, jest związana od 2003 roku ze środowiskiem polskich ekologicznych organizacji pozarządowych i tak dalej. W tej chwili mniejsza z tym, ja tutaj posłuchajcie, tylko zwiększę po prostu obraz, żeby łatwiej było czytać. I teraz posłuchajcie, a więc temat po prostu, dlaczego pestycydy nie mogą powodować raka, czyli zakazana prawda Seraliniego o glifosacie. I tutaj, słuchajcie, po prostu o czym my mówimy? O potwornych kłamstwach, manipulacjach, nagonkach i tak dalej, i tak dalej. I teraz popatrzcie. Pozwolicie, że przepłuczę sobie troszeczkę gardło.
czystą wodą. O Gilles Éricu Seralinim było głośno w roku 2012, kiedy wraz z zespołem naukowców opublikował wyniki badania na szczurach dowodzące szkodliwości glifosatu oraz kukurydzy GMO. W efekcie w sieci krążyły zdjęcia potwornie zdeformowanych zwierząt, a publikacja wywołała lawinę agresji ze strony promotorów i producentów GMO oraz instytucji osób im przyjaznych. Seralini został zdyskredytowany, a publikacja wycofana przez edytora. Słuchajcie, to samo, tu się nic nie zmienia, dlatego że swego czasu, jeżeli Jacques Benveniste, odkrywca tak zwanej pamięci molekularnej wody, uznany francuski naukowiec, który otarł się o Nagrodę Nobla, szanowany w świecie medycznym, razem ze swoim zespołem, wcale nie badając wody pod kątem, czy woda ma pamięć molekularną, czy nie, tylko że wyszło tak jakby to, nazwijmy to przypadkowo, a wcześniej jeszcze, około 10 lat wcześniej, w byłym Związku Radzieckim dr Genshan Bierzowski to samo odkrył, ale była cichosza, bo tam w Związku Radzieckim to po prostu rozpiżono by cały instytut, zesłano by tych naukowców do różnych ośrodków, rozwalono by wszystkie ten cały skład i sprawa załatwiona. Natomiast na Zachodzie to odbywa się inaczej. Po prostu jest atak, jest potężny tych wszystkich ludzi, którzy mają kasy, których zaburzone zostały po prostu układy finansowe, zagrożone. Angażuje się do tego dziennikarzy, w Polsce również. W polityce był taki pan, który atakował bardzo mocno Seraliniego i tak dalej, ale to tak na marginesie. Odzew medialny był tak ogromny, że sprawa przeszła do historii pod nazwą afery Seraliniego. A socjologowie francuscy do dziś analizują, co tak naprawdę wtedy się wydarzyło. Gilles Éric nie poddał się jednak. Wyklęty z naukowego oraz medialnego mainstreamu, prowadzi dalej zarówno badania, jak i działania informacyjne związane z tematyką genetycznych modyfikacji glifosatu i pestycydów. Z typowego akademickiego naukowca stał się dziś ekspertem, aktywistą i badaczem niezależnym. Jednocześnie jego przypadek jest klasyczną historią walki Dawida z Goliatem, zderzenia powołania i osobistych przekonań z wielkim biznesem, ogromnymi pieniędzmi oraz pewnym utartym systemem funkcjonowania społeczności akademickiej i naukowej. Jest akurat na polskim, znaczy w naszym internecie jest również bardzo ciekawa audycja, wyznanie pewnego profesora na temat polskiej nauki, jak to się odbywa się uzyskiwanie doktoratów, habilitacji, profesur, jakie połączenia, synekury i w związku z tym, co są warte niektóre tytuły, ale to mniejsza z tym w tej chwili. I teraz na temat nowych technik modyfikacji. Obecnie temat wycofywania pestycydów i glifosatu wraca wraz z Europejskim Zielonym Ładem i innymi strategiami politycznymi dotyczącymi produkcji żywności. Wielkie koncerny agrochemiczne i biotechnologiczne, najczęściej, bo to te same firmy, znowu warunkują wycofanie pestycydów wprowadzeniem kolejnych modyfikacji genetycznych, a Komisja Europejska wyraźnie skłania się ku zmianie regulacji w kierunku liberalizacji przepisów i zaniechania kontroli nad tak zwanymi nowymi technikami modyfikacji genetycznych. Kochani, Armagedon wisi. I tym bardziej właśnie trzeba o tym mówić. Tymczasem to wszystko już było i warto pochylić się ponownie nad aferą Seraliniego. Przypadek ten pokazuje zarówno mechanizmy rządzące w świecie badań naukowych, jak i powiązania wielkiego agrobiznesu, przemysłu biotechnologicznego z instytucjami, które powinny dbać o dobro konsumentów. Dobro konsumentów, dobre sobie. Uwidacznia też pewną żelazną logikę. Zaraz, momencik, muszę tutaj usunąć jakieś to okno, po prostu, nie wiem, wlazło mi, czasami tak jest. Uwidacznia to też pewną żelazną logikę postępowania gigantów agrochemicznych, której skutki zaczynamy dopiero dostrzegać.
I teraz Gilles-Éric Seralini urodził się w 1960 roku w Algierii, wówczas należącej do Francji. Bardzo uzdolniony, zdał maturę w wieku 16 lat. W 1987 roku uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Montpellier. Potem prowadził przez 4 lata badania na uniwersytetach w Kanadzie. W wieku 30 lat. Moment, to okno mi przeszkadza. Nie wiem jak wam, ale nie wiem jak to usunąć. Mam nadzieję, że już zostanie usunięte. W wieku 30 lat został profesorem biologii molekularnej na Uniwersytecie w Caen. Stanowisko to zajmuje do tej pory. Obszar jego badań dosyć szybko skupił się na zaburzeniach systemu hormonalnego i ich roli w genezie raka piersi i innych nowotworów. W szczególności badał, jak dalece zaburzenia te są związane z ekspozycją na pestycydy i inne substancje toksyczne. No, nie wiem, co to jest. Próbuję to okno usunąć. Mam nadzieję, że zniknie raz nareszcie. I tutaj co jeszcze? Prowadząc badania, Seralini jako jeden z pierwszych naukowców korzystał z technik modyfikacji genetycznych, podkreślał, że nigdy nie był przeciwny tej metodzie naukowej jako takiej. Widział w niej nawet pewną szansę. Gdy usłyszał pod koniec lat 90., że prowadzone są prace nad modyfikacją genetyczną roślin, aby zmniejszyć ilość używanych w uprawach pestycydów, naturalnie zainteresował się tematem. Był bardzo zaskoczony, gdy okazało się, że w przeciwieństwie do przekazu medialnego 3/4 modyfikacji genetycznych ma na celu nie zminimalizowanie dawek, ale uodpornienie na nie rośliny, a więc umożliwienie stosowania ich większej ilości, jak w przypadku soi Roundup Ready, sprzedawanej w pakiecie z opryskami zawierającymi glifosat. Pozostała 1/4 modyfikacji miała na celu produkcję insektycydów czy toksyn przez samą roślinę, jak bawełna lub kukurydza. BT, zawierające gen pochodzący z bakterii Bacillus thuringiensis, produkujący białko toksyczne dla szkodników. Ponadto dane naukowe i badania były bardzo mało dostępne. Seralini, od dawna badający wpływ toksyn na system hormonalny, uważał, że należy zminimalizować narażanie ludzi na substancje toksyczne. Stał się więc naturalnie jednym z pierwszych naukowców apelujących o kontrolę GMO, szczegółowe badania nad ich bezpieczeństwem dla ludzi i środowiska oraz zastosowanie zasady przezorności. Roztropne? Roztropne. Kontynuuje tę walkę bezustannie, począwszy od 1996 roku, kiedy to pierwsza roślina modyfikowana genetycznie została wprowadzona do użytku. Przypomnijmy, że rośliny GMO to sprawa dosyć nowa. Początkowo rządy i instytucje publiczne podchodziły dosyć ostrożnie do tej technologii. Seralini był zatrudniany jako doradca przez rozmaite instytucje, w tym publiczne. Między innymi od 1998 do 2007 roku był członkiem francuskiej biomolekularnej komisji inżynierii, która miała za zadanie ocenianie bezpieczeństwa GMO dla francuskiego Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Środowiska. W 2003 roku oceniał jakość kontroli nad GMO dla Unii Europejskiej, ale sytuacja zmieniała się dosyć szybko pod presją lobbystów przemysłu biotechnologicznego. Stale rosnący poziom nacisku infiltracji rozmaitych instytucji uwidocznił się podczas afery w cudzysłowie z 2012 roku. A więc bezpieczne czy niebezpieczne GMO? Pierwszą pracę dotyczącą bezpieczeństwa GMO Seralini ze współautorami opublikował 5 lat wcześniej, w 2007 roku. Napisana była na podstawie danych uzyskanych z badań przeprowadzonych na szczurach karmionych produktem Monsanto, firma oczywiście inwestująca w GMO, która również wynalazła glifosat. Obecnie to jest część koncernu Bayer, niemieckiego koncernu Bayer, w 2004 roku. Stwierdzono, że używanie genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 863 spowodowało znaczące zmiany w odniesieniu
do kontroli wagi szczurów, stężenia trójglicerydów i składu moczu oraz wpłynęło to na wątrobę, nerki, nadnercza, serca i systemy układów krwiotwórczych. A czym szczury, jeżeli chodzi o wszystkie narządy, funkcjonowanie, różnią się od ludzi? To, że jest tylko szczur, a tu jest człowiek, a czym jesteśmy dzisiaj karmieni? Czym jesteśmy dzisiaj karmieni? Seralini i jego zespół zalecili kontynuowanie eksperymentu przez dalsze 90 dni. Praca skłoniła Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, EFSA, komitet ekspertów powołany przez USA, Niemcy, Kanadę i Wielkobrytanię, jak francuski High Council of Biotechnology Scientific Committee oraz Australia New Zealand Food Standards, odpowiednik EFSA, do ponownego przeanalizowania danych bezpieczeństwa tej kukurydzy, o której wspomniałem. Ostatecznie jednak EFSA stwierdziła, że brak podstaw do zmiany zdania na temat tej kukurydzy i kwestionowania wcześniejszych wniosków, że produkt jest bezpieczny. Niezrażony tym faktem, a może jeszcze bardziej zmotywowany, Seralini zdobył środki 3 miliony euro na pierwsze długofalowe badania nad bezpieczeństwem GMO. Od 2008 do 2010 roku, czyli przez 2 lata, jego zespół jako jedyny na świecie przeprowadził 2-letnie badania na szczurach. Badania były prowadzone w tajemnicy, aby uniknąć ingerencji i wywierania presji z zewnątrz. Natomiast tym razem Seralini przygotował się medialnie do nagłośnienia wyników. Te opublikowane zostały we wrześniu 2012 roku w naukowym czasopiśmie Food and Chemical Toxicology. Jednocześnie ukazała się książka i film pod tytułem "Wszyscy jesteśmy królikami doświadczalnymi". Tukobay oraz bardzo obszerny artykuł w znanym tygodniku francuskim Nouvel Observateur. Oui, les OGM sont des poisons. Oczywiście GMO jest trucizną. Tak, oczywiście tutaj zapomniałem, że jest to tłumaczone. Tak, GMO to jest trucizna. I wtedy rozpętała się prawdziwa burza. Wyniki badań podważały bezpieczeństwo produktów koncernu Monsanto, kukurydzy GMO oraz Roundupu mającego w składzie glifosat, czyli najpopularniejszy, jak się później okazało, jeden z najbardziej szkodliwych składnik herbicydów na świecie. W badaniu 200 szczurów podzielonych na płcie i grupy kontrolne było karmionych kukurydzą GMO uprawianą z użyciem lub bez słynnego herbicydu, kukurydzą zwykłą lub kukurydzą zwykłą, ale do wody dodawano małe dawki herbicydu. Szczury, które otrzymywały kukurydzę lub wodę z herbicydem, wykazywały wyraźnie większą zachorowalność m.in. na nowotwory i żyły krócej niż szczury w grupach kontrolnych. Mam wrażenie, a nawet pewność, że w tej chwili jesteśmy takimi szczurami, tak prawdę mówiąc, które się podkarmia. A dlaczego mamy w tej chwili pandemię nowotworów? Przypominam tylko, bardzo często, słuchajcie, publikuję materiały dotyczące nowotworów. W tej chwili w Polsce rokrocznie zachorowuje na nowotwory około 200 000 ludzi. Z tego 50% umiera, czyli ponad 100 000 ludzi umiera, a prognozy są takie, że w 2035, mniej więcej 30-35 roku, czyli za 10 lat, nakręcam tę audycję w 2024 w czerwcu, ilość zachorowań w Polsce na nowotwory wyniesie 300 000. Więc u szczurów karmionych GMO i Roundupem stwierdzono te zmiany w stężeniu hormonów seksualnych. Znaczy, jakie hormony? Chodzi o to, że te szczury nie mogły się już rozmnażać. Badacze wysnuli wnioski dotyczące wpływu zarówno herbicydu, jak i GMO na system hormonalny. No i rozpętała się, kochani, burza wokół Seraliniego. Już 19 września 2012 roku, w dniu publikacji badań, strona Science Media Center odpowiedziała, zamieszczając krytyczne opinie różnych ekspertów od biotechnologii, sprzedawczyków po prostu. To samo zrobił New York Times w swoim wydaniu internetowym. W Polsce
Również zrobiła to polityka ustami dziennikarza pana Rutkiewicza, jak dobrze pamiętam. Przypomnijmy, że ta agencja prasowa jest częściowo finansowana przez Bayer i Monsanto, mam na myśli New York Times. Bardzo szybko pojawiły się też reakcje innych biologów z Francji, Anglii, Australii czy USA, zarzucając Seraliniemu małą ilość danych podaną w artykule, zbyt małą ilość szczurów, aby statystyki były wymierne, czy niewłaściwy wybór rasy szczurów, jako ogólnie podatną na nowotwory. Przytaczano też inne kwestie, takie jak brak pomiarów ilości zjadanej karmy, zbyt długi okres badań w stosunku do życia szczurów i tak dalej, i tak dalej. Ostatecznie niecały miesiąc po publikacji, 4 października 2012 roku, EFSA stwierdziła, że jakość naukowa tekstu jest zbyt słaba, aby go uznać. Dało to podstawę do ogromnej nagonki medialnej zarówno na Seraliniego, jak i na niezależny Instytut Badawczy Kriegen, którego był współzałożycielem w 1999 roku. Krytyka była silna do takiego stopnia, że nawet niektórzy przeciwnicy GMO zaczęli mu zarzucać spalenie tematu i twierdzili, że poprzez nagłaśnianie złej jakości badania bardziej im zaszkodził niż pomógł. Tymczasem w listopadzie 2012 roku ONS, francuska agencja do spraw bezpieczeństwa żywności, odrzuciła wnioski Seraliniego, ale mimo tego zaleciła prowadzenie dalszych badań. W efekcie Komisja Europejska i rząd francuski ogłosili przetarg na dalsze badania nad GMO i pestycydami. Można więc powiedzieć, że Seralini osiągnął cel, jakim było skuteczne publiczne nagłośnienie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa tych produktów. Jednocześnie zapłacił za to niemałą cenę. Słuchajcie, dobrze, ale za momencik. Ponieważ został niejako wyklęty przez dużą część środowiska akademickiego, a internet wciąż roi się od artykułów ekspertów różnej maści, w cudzysłowie oczywiście, które w niewybredny sposób krytykują jego dorobek naukowy i osobę. Utracie wizerunku nie zapobiegło nawet opublikowanie przez Kriegen listów wsparcia dla jego badań od 190 naukowców z 33 różnych krajów świata. Słuchajcie, znowu się posłużę Jacquesem Benveniste, który w świecie zachodnim odkrył pamięć wody, udowodnił to naukowo. To nie były tylko takie dywagacje sobie, tak jakieś wymysły, ale Jacques Benveniste spotkał się z identyczną reakcją świata naukowego, publikatorów, wszystkich mass mediów i tak dalej. Został dosłownie wyklęty. Przyznano mu nawet 2 nagrody antynobel, IG Nobel, za największą głupotę świata. W jednym roku, chyba rok później. Ale to wszystko opisuje to, kochani, tu się będę reklamował oczywiście, w pierwszym tomie mojej książki Woda, fenomen życia, czego jeszcze nie wiedziałeś o wodzie. O pamięci wody, o homeopatii i tak dalej, i tak dalej. Przechodzimy dalej. W efekcie tych wydarzeń po raz pierwszy czasopismo naukowe Food and Chemical Toxicology wycofało w listopadzie 2013 roku jego artykuł, co było precedensem, ponieważ ostatecznie żadnych błędów metodologicznych, intencjonalnych, nadinterpretacji ani fałszywych wniosków nie udowodniono Francuzowi. Jako oświadcza redaktor naczelny, powodem jest jedynie brak miarodajnych wniosków. Ach, te słowa! Ukazuje to, jak ogromna presja została wywarta na pozornie niezależne i naukowe środowiska, aby doprowadzić do tej depublikacji. Kochani, ta afera tylko świadczy o tym, jak naprawdę jest. To jest tylko wierzchołek góry lodowej. Należy podkreślić, że Seralini w wielu tekstach, wywiadach odpowiedział na wszelkie zarzuty dotyczące badania. Zgodził się między innymi z faktem, że próba statystyczna była mała, ale wynikało to z budżetu. Jednocześnie nie było żadnych przekłamań w przedstawionych danych. Rasa szczurów i sposób podawania karmy były odpowiednio dobrane, aby powielić metodologię badań Monsanto.
na których bazie wykazano wcześniej bezpieczeństwo produktów. Tak więc ostatecznie taka sama, a nawet dużo mniej dokładna metodologia nie została podważona przez EFSA w przypadku badań, na których bazie produkty były uznane za bezpieczne. Pokazało to rażącą asymetrię, o przepraszam bardzo, tu mi się też troszeczkę tekst przesunął, pokazało to rażącą asymetrię w traktowaniu badań niezależnych, a tych, które zostały zorganizowane przez samego producenta. Kłamstwo, manipulacje, draństwo i więcej nic. Kolejne badania. Wkrótce potem, w roku 2014, zespół Seraliniego opublikował w czasopiśmie naukowym Biomed Research International kolejne badania nad 9 pestycydami, w których zespół udowodnił, że 8 z nich jest 1000 razy bardziej toksyczne. Przypominam, badano 9 pestycydów, i udowodniono, że 8 z nich jest 1000 razy bardziej toksycznych niż sam główny składnik aktywny, czyli na przykład glifosat. Tak więc nieujawnione przez producentów składniki również mają ogromne znaczenie. Po raz kolejny badanie było krytykowane, jednak tym razem bez kontrargumentów. Co ciekawe, jeden z członków komisji redakcyjnej podał się do spektakularnej dymisji w proteście przeciwko publikowaniu Seraliniego. Sprawa wydatnia ogólną sytuację na rynku biotechnologicznym. Producenci sami zlecają, finansują badania, które udowadniają bardzo szybko, że ich produkty są bezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz przyrody. To, że produkty mogące wpływać długofalowo na organizm ludzki i środowisko poddawane są zaledwie 90-dniowym testom, zakrawa w ogóle na żart. A jednak tak funkcjonuje w tej chwili system na całym świecie. Choć wyklęty przez część własnego środowiska, już nie zapraszany do ważnych gremiów przez rząd Seralini, wspierany przez swój zespół naukowców i aktywistów, dalej działa między innymi w Radzie Naukowej Krigen. Badanie z 2012 roku zostało ponownie opublikowane w 2014 roku na łamach Environmental Science Europe, przepraszam za moją angielszczyznę. Ponadto w dniu 6 listopada 2015 roku Seralini odniósł symboliczne zwycięstwo w procesie o zniesławienie. Po zakończeniu 3-letniego dochodzenia sądowego 17. Izba Poprawcza Sądu Pierwszej Instancji w Paryżu skazała dziennikarza Jean-Claude Jeillet i czasopismo Marianne za publiczne zniesławienie przeciwko urzędnikowi publicznemu oraz publiczne zniesławienie przeciwko badaczom i Krigen. Podczas afery Jean-Claude Jeillet napisał artykuł, w którym badania Seraliniego określił jako oszustwo naukowe, w którym metodologia jest wykorzystywana do wspierania wcześniej napisanych wyników. Seralini prowadzi dalej badania nad pestycydami, metodami detoksyfikacji, publikuje, a jego najnowsza książka Monsanto Papers, Corruption of Science and Grievous Harm to Public Health z 2021 roku szczegółowo opisuje mechanizmy działań, z którymi został boleśnie skonfrontowany. Co mogą determinacja i przekonania paru osób kontra miliardy dolarów? W czerwcu 2021 roku, popatrzcie, upłynęło od 2012 do 2021 roku, 9 lat. Trybunał Administracyjny w Lyon w sprawie Krigen kontra Monsanto, Bayer i ONS potwierdził anulowanie dopuszczenia do sprzedaży Roundupu. To bardzo ważne zwycięstwo, dlatego gdyż sąd jasno podkreślił, że ONS zlekceważyła dwukrotnie zasadę przezorności, podczas gdy już w 2010 roku, wydając pozwolenie, dysponowała informacjami, które wskazywały na potencjalnie duże ryzyko dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Natomiast we wrześniu 2021 roku w czasopiśmie naukowym Toxis ukazało się kolejne ważne odkrycie na bazie francuskich badań dowodzące, że glifosat przedostaje się przez ludzkie łożysko.
Roundup, którego glifosat jest aktywnym składnikiem, zawiera dodatkowe substancje toksyczne, w tym metale ciężkie. I to te składniki, a nie sam glifosat, uszkadzają integralność łożyska. Składniki te nie są zadeklarowane w składzie przez producenta, ani testowane co do ich bezpieczeństwa. Tak więc Roundup jest zatwierdzony do użytku na bazie badań samego glifosatu, podczas gdy cała kompozycja jest o wiele bardziej toksyczna. Może to wytłumaczyć wiele problemów z ciążą oraz defekty płodów. Jest to bowiem najczęściej używany herbicyd na świecie. Oprócz masowego używania przy uprawach soi, GMO na paszę dla zwierząt, niszczenia chwastów również w uprawach nie GMO, jest też stosowany do suszenia ziarna przed zbiorem, czyli desykacja, wspominałem o tym. A ponadto jest też nagminnie używany w przestrzeni miejskiej przy zarządzaniu terenami zielonymi. Badania udowodniły, że przechodzi do całego łańcucha pokarmowego czy wód gruntowych, a ja coś obiło mi się uszy, że zakłady uzdatniania wody używają Roundupu. Do czego? Do zabijania, do niszczenia glonów w wodzie? Nie wiem. Czego jeszcze nie wiemy o tak powszechnie stosowanych produktach? Czy są jakiekolwiek podstawy, aby ufać kolejnym obietnicom tych samych firm, które akurat aktualnie lobują na rzecz zniesienia kontroli nad GMO i niekontrolowanego wypuszczania do środowiska organizmów, na przykład komarów modyfikowanych genetycznie? Czy pretekst konieczności zastosowania nowych technologii oraz kreowanie rynku tak, aby wkroczyć na z jedyną alternatywą dla pestycydów w rolnictwie, po raz kolejny wygrają z potrzebą dbałości o ziemię i wszystkich jej mieszkańców? Te same firmy od końca lat 90. rozpowszechniły właśnie GMO w pakiecie z pestycydami i już wtedy obiecywały takie rozwiązania jako panaceum na bolączki świata, na przykład głód. Możemy tylko cieszyć się, że tacy naukowcy jak Gilles Seralini gotowi są poświęcić karierę, pieniądze, uznanie i lata pracy tylko po to, żebyśmy mieli szansę poznać prawdę i świadomie dokonać indywidualnego wyboru. Oczywiście, słuchajcie, kochani, ja link do tego artykułu zamieszczę pod audycją, a tam będziecie mieli jeszcze dodatkowe materiały, więc ci, którzy będą chcieli się zapoznać, to się zapoznają. Będziemy kończyć, troszeczkę to trwało. Posłuchajcie, wiecie doskonale, o czym mowa. Niczego wam nie odkrywam, podaję tylko dodatkowe fakty, dodatkowe takie, wiecie, takie wisienki na torcie. Jak jesteśmy oszukiwani, jak jesteśmy manipulowani, jak się przekupuje cały zespół naukowców. Ostatnich kilka lat pokazało również u nas w Polsce i nie tylko w Polsce, na całym świecie, jak można kupić różnych ludzi, jak można innych zastraszyć, jak można manipulacjami wcisnąć kit i tak dalej, a skutki oczywiście wielu ludzi później ponosi. Masa nadumieralności, wiecie o czym mówię, nie używam tutaj pewnych słów, bo nie należy. Wy jesteście inteligentni, to wiecie o co chodzi i tak dalej. Kochani, będziemy już kończyć. To są takie kwiatuszki, które warto poznawać, bo jak się mówi nauka cudowna, badania naukowe, jeżeli jest jakaś teoria niepotwierdzona przez naukę, ale proszę mi wskazać jakieś badania naukowe, takie, owaki czy siakie. No i co z tego, że badanie naukowe? Jakie? Pod z góry założone tezy, albo tu fałszywe, często zmanipulowane, oszukańcze. 3/4 świata medycznego przeciwstawia się jednemu człowiekowi, który mówi prawdę. Jest takie powiedzenie, że to, że miliony much uwielbiają kupę łajna, żeby nie powiedzieć ostrzej, to nie znaczy, że one mają rację, jeżeli chodzi o nas, ludzi. Dla nas to nie będzie smakowało. Przepraszam, tym mocnym akcentem kończę, ale to, co się dzieje, po prostu to jest, to woła o pomstę do nieba. Trzymajcie się, najlepszego. Jednak wszystkiego dobrego myślenia, bo słuchajcie, damy radę, naprawdę damy radę. Wzrasta świadomość,
jeżeli rośnie nasza świadomość, a coraz więcej ludzi jest świadomych, to my damy radę. Oni nie przejdą, nie wygrają z nami. Trzymajcie się. Najlepszego. Papatki.